Na pograniczu polsko-czeskim rozciąga się położona w Dolinie Izery tajemnicza hala izerska, nazywana również Łąką Izerską. Otoczona niemal z każdej strony górami oraz rzeką Izerą płynącą meandrującym korytarzem przez unikatowe torfowiska tworzące wyjątkowy krajobraz. Panuje tutaj cisza, a w oddali możemy dostrzec tylko jeden budynek. Jednak kiedy przyjrzymy się lepiej, to znajdziemy ukryte pomiędzy wysokimi trawami ruiny. Są to pozostałości dawnej osady Groß-Izer, która po wojnie przestała istnieć, a przyczyny jej zniknięcia do dziś budzą wiele sprzeczności. Spróbujmy razem dzisiaj odkryć tę historię. Dotarłam właśnie na halę izerską, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. W oddali widać już czerwony dach schroniska Chatka Górzystów i poproszę Was, żebyśmy przenieśli się na chwilę do roku 1630, ponieważ właśnie wtedy dociera tutaj pierwszy osadnik o imieniu Tomasz. Tomasz był protestanckim uciekinierem z Czech i szukał schronienia przed prześladowaniami na tle religijnym, jakie miały miejsce w tamtym czasie w jego kraju. Droga, jaką przyszło mu pokonać, nie należała do łatwych. Wyobraźmy sobie halę izerską prawie 400 lat temu. Zapewne panowała tutaj zupełna dzicz. Teren wokół, otoczony gęstymi lasami oraz torfowiskami, zdecydowanie nie sprzyjał. Panujący klimat również dawał się we znaki, a zimy były ostrzejsze niż gdziekolwiek indziej. Nawet do dnia dzisiejszego hala izerska nazywana jest Małą Syberią ze względu na niskie temperatury. Lato bywa krótkie, a zimy bardzo długie i srogie. Po jakimś czasie za Tomaszem zaczęli przybywać kolejni osadnicy, którzy wspólnie tworzyli tę osadę. Jednak zabudowa przebiegała niezwykle powoli ze względu na ciężki teren, jaki tutaj występuje i bliskość torfowisk. Postanowiono, że budynki będą stawiane w tak zwanym pierścieniu izerskim, czyli okręgu dającym lepsze możliwości obronne. Jednak podczas długich zim zdarzało się, że osada była odcięta od świata tak naprawdę na wiele miesięcy, a sami mieszkańcy, aby w ogóle móc wydostać się ze swoich chat, musieli budować w śniegu specjalne tunele. Johann Gottlieb Bergmann w opracowaniu Flinsberg und seine Heilquellen pisał tak. W 1826 roku były tu 22 posiadłości, w tym jeden domek myśliwski i 135 mieszkańców. Otoczeni lasami i górami mieszkańcy muszą radzić sobie bez możliwości kontaktu z resztą świata. Ich zajęciem jest hodowla bydła i wycinka drzew. Miejscowe masło jest najsmaczniejsze w kraju i jest szeroko rozprowadzane. Zboża i sadownictwo nie rozwijają się, ale jest za to mnóstwo łąk. Słyszałam, że w znajdującym się tuż obok mnie schronisku znajduje się bardzo dużo pamiątek i starych fotografii wspominających dawną osadę Groß-Izer, dlatego wejdę teraz do środka i jeśli będzie taka możliwość, to opowiem Wam, co udało mi się znaleźć. Tak jak myślałam, możemy tutaj znaleźć bardzo ciekawe dokumenty. Między innymi w jednym z listów możemy przeczytać, jak wyglądało codzienne życie w Groß-Izer. Towary przywożono do wioski powozami, ale tylko jeśli pogoda na to pozwalała. Czasami jednak mieszkańcy sami schodzili na zakupy do Bad Flinsberg, czyli dzisiejszego Świeradowa Zdroju.
Dzieci pomagały swoim rodzicom w ciężkiej pracy. Sypialnie nie były ogrzewane, a gdy było zimno, jeśli dobrze tłumaczę, to ogrzewano łóżko gorącymi cegłami. Do jedzenia wieczorami zazwyczaj podawano zupę, smażone ziemniaki i plastry ogórka. Z kolejnych wspomnień dowiadujemy się, jak popularne i dobre było masło z tego regionu. Szczególnie podczas wojny za masło wytworzone w Gross Isère można było zdobyć niezbędne produkty do przetrwania. Ja tymczasem wyszłam już ze schroniska. Jestem z powrotem na głównej drodze wzdłuż hali izerskiej. I myślę, że nadszedł czas na to, na co chyba wszyscy czekamy, czyli na eksplorację tych wszystkich pozostałości. Więc zaraz zatrzymam się przy jakichś ruinach. Plus jest taki, że one wszystkie tak naprawdę znajdują się przy głównej drodze. I zaraz zobaczymy, jak to prezentuje się na dzień dzisiejszy. Zatrzymałam się właśnie przy pewnych ruinach. Wybrałam te, ponieważ z daleka udało mi się zauważyć wejście do środka. Dlatego podejdziemy teraz tutaj i jestem ciekawa, co znajdziemy wewnątrz tego otworu. Chociaż już po pierwszym spojrzeniu widzę mnóstwo śmieci, które nazbierały się przez te wszystkie lata. Dojechałam już do kolejnych ruin i jak możecie zauważyć, te pozostałości budynków znajdują się tak naprawdę przy samej drodze. Ale chodźmy tutaj głębiej i zobaczmy, jak ten obiekt się zachował. Te ruiny, przy których znajduję się teraz, są najbardziej widoczne i najłatwiej je dostrzec z drogi. Ale w dalszym ciągu jest ich niewiele i są już mocno zniszczone przez te wszystkie lata. Tutaj jest ukryte w głębi jakieś pomieszczenie. Poświecę latarką i może coś dostrzeżemy. Wraz z rozwojem Świeradowa jako miasta uzdrowiskowego dodatkowym źródłem dochodu dla mieszkańców osady stało się wydobycie borowiny. W tym czasie rozwinęła się również sama osada, która stała się ulubionym miejscem turystów. Bezpośrednią przyczyną rozwoju turystyki na hali izerskiej było wybudowanie z końcem XIX wieku nowej drogi izerskiej. Popularne wtedy stały się piesze wędrówki, narty biegowe oraz sanie. Natomiast już na początku XX wieku znajdowały się tutaj 43 domy mieszkalne, 2 gospody, 3 schroniska, 2 celnice, do tego kawiarnia, leśniczówka, straż pożarna, domek myśliwski oraz stara i nowa szkoła. Na chwilę opuszczam halę izerską i udaję się teraz w stronę czeskiej osady o nazwie Izerka. A to dlatego, że dowiedziałam się właśnie, że w weekendy otwierane jest tam Muzeum Gór Izerskich, w którym mogę znaleźć jeszcze więcej dodatkowych informacji na temat nieistniejącej już osady na hali izerskiej. Także jadę w tamtą stronę i widzimy się na miejscu.
Powoli wjeżdżam już do Izerki i muszę przyznać, że czas chyba stanął tutaj w miejscu. Spójrzcie na te czarno-białe fasady stojących tutaj budynków i łąkę po środku i przyznajcie, że robi to dosyć spore wrażenie. Ale jak wiadomo, jesteśmy tutaj z zupełnie innego powodu. Wydaje mi się, że wiem już, w którym budynku znajduje się muzeum, dlatego od razu się skieruję w tamtą stronę i zobaczymy, czy faktycznie jest otwarte. Tak jak miałam nadzieję, faktycznie znajduje się tutaj gablota poświęcona dawnej osadzie Gross-Iser, z której też możemy dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy. Po przetłumaczeniu tekstu możemy dowiedzieć się, że śnieg na hali izerskiej potrafił zalegać pół roku, a przymrozki występowały nawet latem. Ciężki klimat nie pozwalał na uprawę zbóż, ziemniaków czy drzew owocowych. Przed zimą trzeba było dobrze się przygotować, kupowano m.in. ziemniaki, kiszoną kapustę czy ogórki. Dzieci natomiast mogły chodzić do szkoły tylko wtedy, gdy ich rodzice nie potrzebowali pomocy przy pracach wokół domu. Te informacje mogą tylko potwierdzić, jak ciężkie życie prowadzili osadnicy z Gross-Iser. Wróćmy teraz ponownie na halę izerską, bowiem wraz z rokiem 1945 spokojne życie mieszkańców osady zostało przerwane. W maju 1945 roku na teren Gross-Iser dotarła Armia Czerwona, szukając kobiet i zegarków. Nie znaleźli ani jednego, ani drugiego. W związku z tym skierowali się w stronę dawnego schroniska Gross-Iser-Baude prowadzonego przez Paula Hirta. Niestety postanowili wyładować swoją agresję na gospodarzu, pozbawiając jego życia. Kilka dni później Paul Hirt został pochowany przez mieszkańców osady. Co prawda, Armia Czerwona szybko opuściła wioskę, ale to nie oznaczało nadejścia spokojniejszych czasów, a wręcz przeciwnie. Wkrótce po odejściu Armii Czerwonej Wielka Izera została zajęta przez Wojsko Ochrony Pogranicza. Od czerwca 1945 roku rozpoczęto przymusowe wysiedlenie mieszkańców, doprowadzając do całkowitego wyludnienia osady. Większość mieszkańców trafiła do pobliskiego Świeradowa, a opustoszałe domy zaczęły niszczeć. Opuszczonej wsi nadano nazwę Skalno, a ruch turystyczny został zabroniony. Jak możemy zauważyć, dzisiaj po 2 szkołach, 2 gospodach, 3 schroniskach, 2 budynkach celnych, kawiarni, leśniczówce czy 43 domach mieszkalnych dostrzeżemy jedynie niewielkie ruiny wyłaniające się spod bujnych traw. Pozostał tylko jeden budynek, dawna nowa szkoła. Dziś mieści się tutaj popularne schronisko Chatka Górzystów. Nasuwa się pytanie, co takiego tutaj się wydarzyło? Dlaczego te wszystkie domy przestały istnieć? Jeśli Armia Czerwona zniszczyła tylko jeden budynek, to w takim razie co stało się z resztą? Prawdopodobnie istnieje zdjęcie lotnicze wykonane we wrześniu 1953 roku, na którym widać zachowane domy bez żadnych uszkodzeń. Natomiast w roku 1960, czyli zaledwie 7 lat później, pewien młody porucznik WOP Czesław Badowski wybrał się konno na halę izerską i już zastał wioskę zrównaną z ziemią. Kolejne ciekawe zdarzenie miało miejsce w tym samym roku, kiedy Andrzej Braun, student piszący pracę magisterską, dzięki specjalnej przepustce mógł przedostać się na halę izerską, odnalazł niedaleko Jagnięcego Potoku niewybuch.
Nasuwa się kolejne pytanie, skąd ten niewybuch, skoro na hali izerskiej nigdy nie prowadzono żadnych działań wojennych? Istnieją różne teorie na ten temat, jednak tak naprawdę żadna nie jest potwierdzona. Pierwsza teoria, przez wielu uważana za mało prawdopodobną, mówi o planowanym wysadzeniu wioski, jednak kto miałby to zrobić i na czyje zlecenie? Kolejna teoria sugeruje, że prawdopodobnie na terenie Gross-Izer prowadzone były ćwiczenia oddziału artylerii, a opuszczone domy miały stanowić idealny cel. Czy ta zagadka kiedyś zostanie wyjaśniona? Nie wiem. Wiem jednak, że niewiele osób odwiedzających izerską łąkę wie, że na tych terenach dawniej tętniło życie, że te ledwo już widoczne ruiny są pozostałością po dawnym Gross-Izer i żyjących tutaj mieszkańcach. Będąc tutaj, zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie o tym.